Hej, z tej strony witam was Data 977. W kolejnym odcinku z Mario Forever Letter World Series. No dobrze, pora na świat I. Świat nocny, z tego co widzimy. Jest to jeden z dwóch światów literowych, który powstał pierwotnie na Mario Forever Dunami Engine, czyli silniku stworzonym przez Radela 999. Po tym jak Mario Variable stworzył świat H na Mario World 1.0, zdecydował się na użycie tego właśnie silnika, który był bodajże drugim publicznie dostępnym silnikiem z Mario Forever. Pierwszy był chodziudowy Mario World 1.0. No z obecnego punktu widzenia to dość przestarzały silnik. Grałem tylko w jedną grę, która była zrobiona na tym silniku, czyli Mario Forever World H3 stworzoną przez Mikula. Ale pamiętam, że fizyka tam odbiegała dość mocno od domyślnego Mario Forever, bo pod względem grafiki było no praktycznie tak samo, może z małymi różnicami. Natomiast pod względem fizyki gameplayu dość mocno się różniło, no ale w tamtych czasach dużego wyboru jeszcze wtedy nie było. Także Mario Variable miał wybór albo dalej robić na Mario World 1.0 z lepszą fizyką, ale z dość ubogimi funkcjami, albo właśnie przenieść się na Dunami Engine. No i tak oto wybrał to drugie. No tak na przykład tutaj jak zrzucam te kupy, to bodajże na tym silniku Radela to te kupy by poleciały w dół znacznie szybciej. Teraz tak zleciały sobie raczej powolutku. Dziękuję za łanapa. Wydaje mi się też, że na początku poziom był jaśniejszy, jeśli chodzi o tło, a z czasem stawał się ciemniejszy. W oryginale chyba od początku był ciemny. Fajny detal, muszę przyznać, że zmienia się jakby godzina, no i robi się ciemniej. Możemy zauważyć, że idziemy tutaj na górę, nie na dół w tej cutscence. O, rura była zielona, ta jest fioletowa. No i mamy poziom, przy którym nie ostrzegano, czyli poziom autoscrollowy. No jak widać mamy bardzo dużo czasu. Na tym właśnie, z tego co ma polegać ten etap, nie jest sam z siebie jakiś super trudny, ale jest po prostu bardzo długi. Z tego co wiem, w oryginalnej wersji mamy 200 jednostek czasu Mario Forever mniej. Tutaj mamy naprawdę dużo dodane. No raczej mimo wszystko nie skończy nam się czas, bo jest to mniej więcej dostosowane pod autoscroll. No nie mamy za bardzo co zrobić w autoscrollu, żeby szybciej przejść. Kamery niestety nie przyspieszymy. No dobrze, no trzeba będzie jakoś sobie z tym poradzić. Tutaj muzyka taka bardzo wesoła. Z Yoshi's Island. W pierwszym etapie też chyba grała muzyka z Yoshi's Island. W oryginalnej wersji w pierwszym i drugim etapie grała ta sama muzyka, co teraz gra tylko w pierwszym poziomie, co nie pasowała trochę do autoscrolla. Także cieszę się, że została zmieniona. Pozyskujemy Fire Flowera, bardzo miło. Na razie myślę, największe zagrożenie są te wszystkie paratuparingi. Musimy się jakoś wcisnąć. Mogą też służyć w sumie jako oparcie, żeby się gdzieś odbić. Także jakiś też pozytyw jest, myślę. Stałem trochę za blisko. Rosinki ostatecznie nie chciała wyjść. No już myślałem, że tutaj będzie coś trudnego, a zapomniałem, to nie jest Roman Waltz. Roman Waltz byśmy mieli, że musimy przeskoczyć tak pojedynczo między tymi Piranha Plantami. Tutaj z kolei mamy po prostu takie bloczki nad nimi, więc łatwo się tam wcisnąć. O, przez chwilę jeszcze tego kupy nie zabiłem, ale jakby kupa wlazł już ten efekt, go to zabiło po pewnym czasie, dziwne. Tak, oczywiście pamiętamy, że roślinek tych nie pokonamy w żaden sposób. Jak tak są, mimo że to są koloru tego co zwykłe roślinki, które wychodzą z rur, co zawsze je rozwalamy jak chcemy. Te są nieśmiertelne. Okej. Fajnie byłoby nie od razu tam skoczyć, żeby się nie okazało, że tutaj jeszcze się nie pokaże, jakiś blok dostaniecie po prawej. Nie byłoby to zbyt miłe doświadczenie.
Ta trawa mogłaby też nie być zielona, tylko jakaś fioletowa, bardziej by chyba pasowała. Nie jest to na zasadzie niewybaczalny błąd, ale po prostu myślę, że lepiej by to wyglądało. I tak widzę, że checkpointów nie ma. Zgaduję, że checkpointy by coś popsuły w autoscrollu. Nie wiem. Jest to jeden z tych poziomów, który sam z siebie nie jest trudny oczywiście, ale jeżeli powinie nam się noga i umrzemy pod sam koniec, no to niestety stracimy bardzo dużo czasu. Będziemy musieli wszystko od nowa przechodzić. Także lepiej tego nie róbmy, tylko spróbujmy to przejść. No tak, no jest to dość długi autoscroll. Mam nadzieję, że już zaraz się skończy. Oby nie moją śmiercią. To byłoby na tyle. A i tutaj w tej oryginalnej wersji nie lądowaliśmy jeszcze tutaj, tylko mieliśmy jedną podziemną sekcję, gdzie była masa twompów i musieliśmy je unikać. Tam też mogliśmy zobaczyć, że twompy zachowują się zupełnie inaczej na tym silniku Dunami Engine niż te obecne twompy, które tutaj mają Forever. Tutaj zgaduję, musiałbym Bituta przynieść. No, z tego co widzę, byłby tylko jeden one-up. Na brak one-upów raczej nie mogę na razie narzekać. Także dobrze. No mieliśmy dużo tych jednostek czasu Mario Forever. Chociaż w oryginalnej wersji myślę, że mogłoby się na to akurat skończyć, no bo jak mówię, było 200 jednostek czasu Mario Forever mniej. I jeszcze mieliśmy dodatkową sekcję, która nie była autoscrollem. Musieliśmy przejść ją tak szybko, jak tylko umieliśmy. I aż tyle tego czasu mogło ostatecznie nie zostać. Chociaż nie było aż tak źle też z tym limitem czasu, zgaduję. No i mamy Bituta. Może najpierw pokonałbym... O, tutaj Bitut Bro, żeby mi nie przeszkadzał. I teraz wezmę Bituta, dziękuję. Już zdążyłem w poprzednim świecie ponarzekać, że ile można Bitutów, a tu proszę znowu to samo. W sensie mi ten gimmick aż tak nie przeszkadza, żeby nie było, że coś teraz hejtuje, ale... bardzo dużo go było jak na razie. Chociaż wydaje mi się, że już w późniejszych literowych światach tyle go nie będzie. O, dzięki, że mi zniszczyłeś. Niestety zniszczyłeś też moje marzenia o zrobieniu tego bez otrzymania obrażeń. Nie żeby mi tak aż tak bardzo zależało. Tutaj znowu zielona trawa. Co to ma być? O. Myślałem, że tu jest łana do zdobycia. W sumie moglibyśmy... O. Chciałem to zrobić z użyciem skorupy. No bo patrzcie, mógłbym w sumie odbijasz skorupę, lądujesz na niej, później znowu odbijasz... O. Niestety nie możemy ponosić skorupy, więc... nie jest to aż tak łatwe, ale jest możliwość, jest. Myślałem właśnie, że to mam zrobić na początku, dopóki nie zobaczyłem, że jest tam Bitut było. Nie wiem, czy powinienem ja też rzucać te buraczki, bo może się okazać, że za dużo zniszczymy razem, niż jeżeli tylko on będzie niszczył. Już mi się czas skończy zaraz. Dobra, tutaj w sumie mogę sobie wylądować śmiało. Może przejdźmy. Dobra, jest checkpoint. Tu z tego co wiem, co widziałem na filmach, możemy nabić sobie trochę one-upów. To jest taka loteria, czy Bro zdąży rzucić burakiem, czy nie. Liczymy na to, że nie. Jak tak ustawimy kamerę, to powinno mniej więcej być tak, że Bro nie ma szans rzucić burakiem. O, super. Kolejny burak do kolekcji, co? Chwila, żebym teraz ja nie obewał od buraka, bo się okaże, że nie będę mógł przejść, a dobra, nieważne. Akurat wybiłem sobie drogę. Dobra. Muszę działać szybko, bo już mi się czas kończy. Nie wiadomo, które są buraki twoje, a które są tego wroga. To jest problem mały. Fajnie by było, gdyby buraki rzucane przez Bituta były nieco innego koloru. Żeby było tak, że jak jesteś Bitut, Mario czy Luigi, to widzisz, które są twoje buraki, a które są takiego Bitut Bro. Chyba że są innego koloru, ale nie zauważyłem różnic w sumie.
Może w ferworze walki nie zauważyłem po prostu, ale mi wyglądały tak samo. No i pora jeszcze na zamek. Weźmy na razie, zostawmy bituta. Już niestety nie wrócę do tamtego i2 wziąć sobie te bloki pod koniec tamtego etapu, żebym mógł sobie je zniszczyć tym bitutem, no ale może tutaj coś jeszcze będzie. Okej, powoli, spokojnie. Musimy uważać, bo jeżeli stoimy na takim bloku rotodiskowym, to oberwiemy o takiego rotodiska. Z tego co pamiętam. Dobra. O, to wiemy co by się stało, jakbyśmy zostali na tamtej platformie, co? Ciężko stwierdzić, która platforma spadnie, a którą musimy wziąć ze sobą i jechać dalej. To jest mały problem. To znaczy mniej więcej możemy się domyślić, że jeżeli nie ma tam nic w zasięgu, to pewnie mamy po prostu czekać na tej platformie, aż poleci dalej, ale wciąż. Przynajmniej jest checkpoint. Trochę mi ten spajnik tu przeszkadza. Louis. Jeden spajnik właśnie uznał, że stąd sobie pójdzie. Okej. Zdematerializował się. Dobra, tutaj Louis było bardziej użyteczne, zgaduję. No na razie nie miałbym i tak co pokonać tym bitutem, bo bile są odporne. Myślę, że górna droga wygląda dużo lepiej. Jak sądzicie? No jeszcze dostaję tutaj one-upa, chociaż mógłbym z dolnej dalej tutaj wskoczyć, zgaduję, po tego one-upa. Nie byłbym raczej ograniczony do tego. A, pora na Bowsera, co? Z tego co wiem, to już na tym silniku Dunami była walka też z Bowserem. Trochę inaczej wyglądała, ponieważ z jakiegoś powodu Bowser strasznie blisko podchodził lewej strony ekranu od samego początku walki. Domyślnie Mario Forever raczej się znajduje na prawo od ekranu na samym początku walki. Zgaduję, żeby po to, żeby gracz w niego nie wbiegł od razu. Czy on gracza, natomiast na tamtym silniku, z tego co idzie, to on właśnie biegał tak na lewo od razu. Co mogło trochę przeszkadzać. Nie mam dużo czasu, ale on też nie będzie miał zbyt dużo czasu na życie. Okej. Na szczęście podobu znikają, z tego co widzę, jak go pokonamy. Odjęło mi trochę sekund Mario Foreverowych, ale nie wiem, czy to może tak zrobić, że ci odejmuje do zera i umierasz z powodu braku czasu? Chyba nie. No i zobaczmy animację niszczenia zamku. Niestety dość klasyczna, już widzieliśmy wiele razy tę animację, ale jest. Jest to plus. Świat i ukończony. I jak w sumie nie mam za bardzo pomysłu, nic mi się nie kojarzy, jak żadne słowo na i kojarzące mi się z nocą, a to jest taki świat nocny, myślę głównie. Być może i jak idea albo innovation, że pomysł, innowacja, no bo ponieważ Radel zaproponował tę majowemu stworzenie na tym silniku Dunami Engine. W tamtych czasach to rzeczywiście była jakaś innowacja, że był ten silnik, no i Majowejebu mógł stworzyć, nie na Majowkerze 1.0. Może to jedyne, co mi przychodzi do głowy. Jeśli macie jakieś pomysły, to śmiało proszę dać znać. Ale ogólnie bardzo przyjemny świat, muszę przyznać. Nie mam większych zastrzeżeń. No długi autoscroll, ale byłem przed tym ostrzeżony, więc nie mogę też narzekać. Kolejny będzie świat J na samym początku. Wygląda w sumie jak... No do tego momentu, co jest już jesień, wygląda jak taki klasyczny świat Mario Forever. O tutaj. A później już będzie jesień. No dobrze, no z tego co wiem, to będzie jeszcze ten drugi świat, który powstał oryginalnie na Mario Forever, tym Dunami Engine. I później Majowejebu przejdzie na jeszcze kolejny silnik. No cóż. No umówmy się, że z dzisiejszego punktu widzenia przestarzały silnik, ale w tamtych czasach na pewno plus, że pozwolił Majowejebu stworzyć kolejne światy na czymś bardziej rozbudowanym. I w jakimś stopniu właśnie pchnęło to dalej literowe światy.
No i jest to jakby to też nie patrzeć kamień milowy, od czegoś trzeba było zacząć, tak? Że mieliśmy na początku ten Majorca 1.0, później świat Dunami Engine, później silnik Dunami Engine, a później dalsze te bardziej zbudowane silniki. No. Silnik Dunami Engine chodził, żeby te dalsze silniki mogły biec, czy coś, poetycko teraz gadam, ale dobra, nieważne w każdym razie. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o świata i pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kurczaba, Wojta Zadosma, Domagała, DP22, Nuevi, Filipeso, Vito, Plangains, Majo The Hedgehog, Pancake SPS, Nesowe X, Film Szyczak, Bez Nazwy, Żubotny, i Pomidor, Cross Gaming.pl, Piotr Harduch, Junior Game YouTube, Nikola, X Gaming, X, Grammatyczny Nazista, Kupszyl, Makierko, K12, Kwask 11, Bartek Ademex, Blacky Butcher Fire, Playoshi 14, ja 26, Szyrze PRL, Nikola Games, Nano, Demus, Misa Lapenio, Tomek 839, Bandak 06, Filip Busta, Mulch, Majo Forever, Tostycznie Baka, Raptora, Zyś, Mastercard, Kaloryfer, Majo, Hajsira, Fox, Zosia, Zednik 11, Talerz XD, Walker 678, Filip Polska i Wsiek, Bandax, Minecraft, BWM, Kenzo. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam z bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!